Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę The Darkness na PlayStation 3 i na Xboxa 360. Gra dość zapomniana dzisiaj, bardziej chyba gracze kojarzą drugą część, która gdzieś wyszła w 2012 czy coś takiego, natomiast ta pojawiła się w 2007 roku, czyli niedługo po premierze. To nie był tytuł startowy, ale pojawił się niedługo po premierze. To były ogólnie dosyć dzikie czasy, ponieważ wtedy gry były drogie, znaczy może inaczej, gry może nie były drogie, zarobki były mniejsze, więc ja gry bardzo często sprowadzałem sobie z eBaya, bo po prostu było taniej i właśnie The Darkness jest taką grą, którą sobie sprowadziłem z eBaya, jest to wersja amerykańska. I od razu Wam się przyznam, że grając w tą grę niedługo po premierze nie doceniłem jej. Muszę przyznać, że była taka sobie. Wtedy jeszcze to był czas, kiedy na PlayStation, jeżeli wychodziła jakaś gra, zawsze było poprzedzone jakimś demem, gdzie można było sobie tą grę sprawdzić. I Darkness też posiadało demo, chyba jeden poziom, o ile dobrze pamiętam. Było to ciekawe, natomiast jakoś mnie intrygowało, co będzie dalej. Natomiast kiedy już przeszedłem całość, muszę przyznać, że miałem mieszane uczucia. Powiedzmy sobie szczerze, oczekiwałem czegoś innego od gier na PlayStation, na nową konsolę, która miała być cudem techniki. Oczekiwałem troszkę, powiedzmy, czegoś innego. Dzisiaj patrząc na to z perspektywy czasu, znaczy może inaczej, dzisiaj ogrywając tą grę drugi raz do tego odcinka, muszę przyznać, że o wiele bardziej tą grę doceniłem i o wiele bardziej mi się podobała niż wtedy, ale może dlatego, że po prostu dorosłem, ale wydaje mi się, że też to jest powodem było to, że w tamtym czasie oczekiwałem naprawdę cudów techniki, cudów technologicznych od gier. Takim bez wątpienia dla mnie był na przykład MotorStorm, który był naprawdę fantastyczną grą startową na PlayStation i ta gra wyglądała wyśmienicie. Natomiast The Darkness była taką grą niby ale powiedzmy nie oferowała aż takich doznań, jakie w zapowiedziach. Ojej, świetnie, znowu mamy wiercenie ścian. Będziemy musieli jakoś się przemęczyć. Sorry Winnetu, ale nic nie zrobię. Ale oferowała jakieś, powiedzmy, nie oferowała na tyle jakichś doznań, które mógłbym stwierdzić, że oczekiwałem od konsol wtedy nowej generacji. Gra została zrobiona przez studio Starbreeze, które możecie chyba najbardziej kojarzyć z Chronik Riddicka, dwie fantastyczne gry. Natomiast ja ogólnie uważam, że najlepsza to jest Escape from the Butcher Bay i wbrew pozorom The Darkness i Escape from the Butcher Bay mają dużo wspólnego. One mają pewne elementy, które są wspólne dla obydwu tytułów, jak i sama rozgrywka bardzo przypomina, znaczy te gry bardzo do siebie tak jakby pasują. Jeżeli chodzi o samą postać, czy o sam tytuł The Darkness, jest ona bazowana na komiksie. Niestety komiksów czytałem bardzo mało z serii The Darkness, ponieważ w Polsce wyszły chyba 4 numery Darkness. Ktoś tam próbował to wydawać i te 4 numery czytałem. Miałem jakieś takie mieszane uczucia, też mi się jakoś tam specjalnie ten komiks nie podobał, natomiast gra jakby opowiada taki origin historii. Wcielamy się w Jackie Estacado, takiego cyngla na usługach mafii, który jest zdradzony przez swojego wujka, który jest tutaj szefem mafii. Jest na niego zamach, jednak Jackiemu udaje się przeżyć, ale jakby towarzyszy mu taki byt, właśnie The Darkness, który jest taką, powiedzmy, manifestuje się poprzez takie dwie macki, które gdzieś tam z tyłu jego się pojawiają, ale też może wzywać takich piekielnych pomocników. One się nazywają Darklings, takie śmieszne małe gnomy, których mamy 4 rodzaje tych gnomów i każdy potrafi jakby zrobić co innego. I dużo w tej grze było rzeczy, które były ogólnie niespotykane w tamtym czasie. Znaczy mieliśmy, powiedzmy, na 2007 rok mieliśmy do porównania na przykład takie typowe FPS-y, jak chociażby Resistance Fall of Man i na przykład Call of Duty 3, który był ekskluzywem dla konsol, i mieliśmy The Darkness i porównać, jak te gry różniły się od siebie. I tu muszę przyznać, że Starbreeze podeszło zupełnie inaczej do tematu gier FPS-owych i zrobiło coś zupełnie innego. Przede wszystkim gra nie posiada progresu liniowego, to znaczy
Są misje, które pchają akcję do przodu, ale nie jest tak, że przechodzimy mapka za mapką. Mamy tutaj bardziej właściwie to więcej takich hubów, gdzie poruszamy się dowolnie. Tak? W dowolnej chwili możemy udać się w dowolne miejsce. Jest to takie miasto wzorowane chyba troszkę na Nowym Jorku. Pomiędzy dwoma takimi stacjami poruszamy się metrem i z tego metra możemy wyjść na 4 jeszcze dodatkowe chyba, czy tam 5 miejscówek, czy tam nawet więcej. Także można powiedzieć, że to są dzielnice. W każdej chwili gry możemy się udać do dowolnego miejsca, przenieść się, wyjść sobie i tam wykonywać jakieś też zadania poboczne, które też w tej grze się pokazują. Jackie Estacado oczywiście oprócz używania broni ma też tą moc tej ciemności. No i tutaj jest to jakby zrobione tak, że jakby on ma, żeby takie dodatkowe moce wzywać, między innymi te dwie takie macki. Jedna z mocy, znaczy ogólnie to jest trochę tak, że te moce się tak w grze mało przydają. Czasami trzeba z nich korzystać, ale powiedzmy sobie szczerze, że są to raczej wyjątki. Nie jest to element, z którego korzystamy w grze cały czas. W drugiej części było to wiele lepiej zaprojektowane, natomiast to moce to są takie, że można wysłać tą jedną mackę i poruszać się nią i ona na przykład może wejść w niewielkie dziury i na przykład otworzyć nam drzwi z drugiej strony. Chyba najbardziej przydatną mocą jest czarna dziura, nie wiem czy to się nazywa czarna dziura, chyba tak, gdzie po prostu jest taka dziura, która wsysa wszystko do siebie i następnie wyrzuca z powrotem. To się przydaje, jeżeli jest dużo wrogów, można zrobić naprawdę stertę ciał, wessać i potem zrobić taką górę, usypać z ciał wrogów, to jest naprawdę spoko. Mamy jeszcze używanie po prostu macki jak bicza, który pozwala czasami otworzyć drzwi. No i ostatnia to jest broń Darkness, czyli 2 pistolety strzelające ciemnością, z której tak naprawdę przyznam szczerze, że nie korzystałem chyba grając w to drugi raz ani razu. Także te moce są, ale one są mocno powiedzmy nieprzydatne. Głównie korzystamy z broni palnej. Jackie może trzymać 2 pistolety naraz, strzelać z 2 dłoni, ale może też mieć różne karabiny, strzelby i tak dalej, i tak dalej. No i do tego towarzyszą nam ci Darklings i tutaj mamy do wyboru też 4. Jest Berserk, czyli taki gość, który podbiega do pierwszego przeciwnika i go dziabie pazurami. Mamy Gunnera, który trzyma działo Gatlinga i w momencie, kiedy widzi przeciwników, zaczyna pruć do nich z tego Gatlinga. Mamy takiego, który nie pamiętam jak się nazywa, stworka, który gasi światło, ponieważ to jest dosyć istotne, że Darkness czerpie moc tylko w tych pomieszczeniach, gdzie jest ciemno. Jeżeli jest światło jarzeniowe bądź jakiekolwiek, to tą moc traci, więc żeby uzyskać te moce i korzystać z tych wszystkich rzeczy, które nam ta ciemność oferuje, musi być po prostu w pomieszczeniu ciemno. Więc to jest taki stworek, który niszczy wszystkie światło w okolicy. No i ostatni to jest kamikadze, czyli kamikadze ostatni raz. Ma na plecach dynamit, no i on może wysadzać różne rzeczy. I możemy w pewnych miejscach, są takie jakby portale, wzywać te stwory, które mogą nam pomóc. Z racji tego, że tak jak powiedziałem, gra wymaga od tego, żeby było bardzo ciemno, no to gra jest mega ciemna. Kto by się spodziewał. Jest na tyle ciemna, że grając dzisiaj na OLEDzie, to w zasadzie tylko można grać w całkowicie zaciemnionym pokoju, najlepiej nocą i wtedy cokolwiek widać. Niestety mocno ta gra jest nieczytelna przez to. Zresztą podobnie jak Riddick. Jak widzicie tutaj pewne nawiązania do Riddicka, który też ogólnie działał w ciemności, to właśnie to jest to. Też gra była bardzo ciemna, ale wydaje mi się, że była bardziej czytelna niż The Darkness. Natomiast Darkness jest taki bardzo nieczytelny, jeżeli chodzi o to. Dodatkowo jeszcze mamy te zadania poboczne, tak jak mówiłem, które możemy wykonywać lub nie, jeżeli mamy ochotę. No i tutaj jest też jedna rzecz, która w Darkness mi się podobała, ponieważ gra posiada trochę skryptów. Nie jest ich dużo, ale są one całkiem nieźle zrealizowane i całkiem fajnie na tą fabułę nakręcają, co było w tamtym czasie, w 2007 roku jeszcze nie było takie oczywiste, bo to chyba było troszkę przed wydaniem Modern Warfare albo zaraz po, chyba przed. Także te skrypty fajnie nadają takie akcji, tempo akcji, ale tego nie ma oczywiście za dużo. Jest kilka rzeczy, które są dość dziwne, jeżeli chodzi o grę.
I tutaj o nich zaraz powiem. Po pierwsze, w pierwszych częściach, i tu będzie spoiler, ale albo dobra, postaram się tego spoilera uniknąć. Mamy dostęp do dziewczyny Johnego, do jakiego ona się nazywa Jenny, którą możemy w każdym momencie odwiedzić w jej mieszkaniu i można sobie tam usiąść z nią na kanapie i oglądać telewizję. I to by nie było nic dziwnego, gdyby nie to, że twórcy dali nam możliwość obejrzenia na telewizorze pełnometrażowych filmów. I to są pełne filmy, które trwają po 1,5 godziny. Jest to m.in. Zabić Drozda, odcinek Flasha Gordona, Człowiek ze złotym pistoletem i jeszcze coś. No i tam do tego są jeszcze jakieś bajki, między innymi Papaj i chyba jakieś takie jeszcze czarno-białe. Te filmy oczywiście są czarno-białe, ale zdziwienie jest takie, że w większości gier, które znaliśmy wcześniej, film w telewizji opierał się na jakiejś sekwencji, która cały czas się powtarzała, kilka sekund. A tutaj mamy cały 1,5-godzinny film, który możemy przesiedzieć z Jenny na kanapie i sobie obejrzeć. Od początku do końca, z dźwiękiem normalnie. Co prawda nie ma napisów wtedy, ale z dźwiękiem możemy sobie obejrzeć. Nie, fajny pomysł, aczkolwiek te filmy są, no, Zabić Drozda to jest taki zamulacz, że głowa mała. Ja wytrzymałem chyba 40 minut, już potem mi się tak spać chciało, że głowa mała. Jeszcze Człowiek ze złotym pistoletem jest chyba lepszym rozwiązaniem, żeby... Jeszcze jest jakiś film taki karate, ale nie pamiętam. Nie wiem, czy on tylko się nie pojawił w japońskiej wersji. Natomiast no, to jest w ogóle dziwna rzecz, że w grze dodano taką możliwość, że możesz sobie obejrzeć cały film, ale trzeba przyznać, że to jest dosyć takie, można powiedzieć, niespotykane. Jak również i to, że można w każdej chwili tą swoją dziewczynę odwiedzić, sobie z nią pogadać, posiedzieć i tak dalej. To jest takie jakby wyluzowanie po akcji, można po prostu odpocząć. To jest w ogóle fajnie zrealizowane, fajny pomysł w ogóle, bo w grach takich rzeczy raczej się nie spotyka. Chyba że są oskryptowane i jakoś wpływają na fabułę, a tutaj jest to całkowicie jakby od nas zależne, czy chcemy ją odwiedzić, czy nie. Także to bardzo mi się to podobało. Natomiast odnośnie samej gry, wtedy miałem z tym problem. Dzisiaj może już bardziej mi się to podobało i to bardziej doceniłem. Gra jest mega depresyjna, słuchajcie. Jest to jeden z najbardziej depresyjnych tytułów, jakie grałem. Niesamowicie smutna gra. Grając drugą część, oczywiście tego nie odczujecie, bo druga część jest o wiele lepiej zbalansowana i taka bardziej widowiskowa, tam zastosowano już cel shading, natomiast tutaj gra jest strasznie depresyjna, strasznie smutna. Rzeczy, które spotykają Jackiego, to są same złe rzeczy i tak po prostu grasz tą grę i tak czujesz, że jest Ci źle, że nie czujesz się dobrze z tym. Wręcz życzysz głównemu bohaterowi, żeby strzelił sobie w głowę i żeby zakończył ten koszmar, w którym się znalazł. Do tego potęgowane jest to oczywiście tym, że cały czas gra dzieje się w nocy. Wszystko jest ciemne, wszystko jest takie ponure. Do tego dochodzi taka muzyka, która jeszcze bardziej Cię dołuje. Robię aktualnie taki materiał, jeszcze chwilkę to potrwa, z serii Fun Facts o najbardziej depresyjnych grach i właśnie The Darkness tam się znajdzie. I powiem Wam, że no ciężka to jest gra, ciężka, naprawdę ciężka i nawet te filmy, kiedy już wydaje Ci się, że możesz odpocząć, usiąść sobie tam z tą Jenny, pogadać i obejrzeć ten film, to te filmy też zostały wybrane takie depresyjne, to Zabić Drozda, no Jezus Maria, nie? Jeszcze te bajki jakoś ratują, ale przez to, że te bajki są jeszcze czarno-białe, też tak wpływają negatywnie na nasze jakieś odczucia i to jest strasznie ta gra jest taka smutna i tak jak mówię, te wydarzenia, które spotykają Jackiego, którego właściwie jesteśmy świadkami razem z nim, one jeszcze bardziej potęgują ten depresyjny, smutny klimat. Muszę przyznać, że jeżeli celem Starbreeze było właśnie stworzenie depresyjnej gry, to zdecydowanie się to udało, bo naprawdę jest to bardzo ciężki tytuł, bardzo ciężki, nie trudny, tylko ciężki pod kątem takim emocjonalnym. I dzisiaj wtedy tego nie doceniłem, wtedy mówię, Jezu, jakie zamulanie, nie? Ale dzisiaj to bardziej doceniłem, wczułem się w tą rolę tego Jackiego, tak przeżywałem te wydarzenia, których jest świadkiem i faktycznie ten depresyjny klimat jest mega ciężki. Jeszcze później są takie momenty, kiedy Jackie przenosi się nie jest to piekło, to jest jakby taka miejscówka, w której rządzi ta tytułowa ciemność i ona jest jakby wzorowana na okopach z I wojny światowej. I tam jest jeszcze bardziej ciężki ten klimat, taki wiecie, taki ciężki, wszystko takie mozolne, umęczone. I tak naprawdę czuję, że tak
ten chłopina już mogliby mu odpuścić, że mu życzysz już, żeby już umarł, żeby już po prostu dał spokój, nie? I to jest właśnie taki klimacie, który świetnie udało się ująć. Muszę przyznać, że jeżeli to było zamysłem, to Starbreeze udało się naprawdę świetnie ten element ująć i ta gra wypadła, no powiedzmy, nie jest to gra, w której masz jakieś elementy do śmiechu i wesołości. To wszystko jest ciężkie, nie? Takie bardzo, bardzo dołujące. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to jest, można powiedzieć, strzelanka głównie polegające. Misje są dosyć takie, można powiedzieć, jeżeli już przystąpimy do misji, są one dosyć liniowe, czyli z punktu A do punktu B przejdź, pokonaj ilość tam przeciwników, wykonaj jakieś zadanie, bo to nie zawsze chodzi o to, żeby wszystkich zabić, ale jeszcze mamy jakieś tam zadania. No i dodatkowo jest jeszcze coś takiego, że mamy te dwie macki, z każdego zabitego przeciwnika możemy wyrwać serce i te macki je zjadają. Im więcej tych serc zjemy, tym podnosi nam się ranga naszej ciemności i tam mamy jakby nowe umiejętności wtedy, czy tam zwiększają się umiejętności, które posiadamy. Także jest to ogólnie dosyć też spoko, natomiast jeden z fajnych elementów, który doceniłem wtedy i doceniłem teraz, to bardzo dobra fizyka, szczególnie ciał. Kiedy strzelasz przeciwnika, on robi fikoła na przykład do tyłu. Wiem, że to nie jest realistyczna fizyka, jest ona mocno przegięta, ale fajnie się wpisuje w ten komiksowy klimat całości, gdzie strzał z pistoletu w głowę wysyła kolesia 10 metrów w tył z dwoma fikołami w powietrzu. I mi się to też bardzo podobało. No i tutaj jeszcze dorzucę ten portal, tą czarną dziurę, kiedy już zabijesz iluś tam przeciwników i oni leżą i robisz ten portal i ten portal wszystkie te ciała wściąga do siebie i robi taką górkę z tych ciał, no to naprawdę robi wrażenie. Przyznam szczerze, że na PlayStation 3 naprawdę robiło to wrażenie i tutaj mi się udało zrobić też, zresztą sami widzicie, taki górkę z ciał przeciwników i to jest, muszę przyznać, bardzo fajne, bardzo, bardzo fajnie zostało ograne. Dlaczego gra została zapomniana? Tak jak mówię, nie oferowała ona, wydaje mi się, nic, co mogłoby w jakiś sposób... O Jezu, ciężko mi myśli zebrać przez to wiercenie. Normalnie mi ktoś w głowie wiercił, wiertarą. Był kiedyś taki film, Drill Killer, horror klasy Z. Gościu chodził i zabijał, wiercąc w głowie dziury. Polecam 2 na 10. Ciężko mi się w ogóle zebrać. Gra nie była żadną taką rzeczą, która była jakimś game changerem. To była jedna z takich gier, która zagrasz i zapominasz. Nie oferowała nic ponadczasowego. I myślę, że to był problem The Darkness. To był średniak. Myślę, że on był postrzegany jako średniak, zwłaszcza, że no tutaj było to, że mieliśmy te nowe konsole nowej generacji, oczekiwaliśmy jakiejś super rozgrywki, super tytułów, które pokażą możliwości obydwu konsol, a The Darkness tak nie do końca to pokazywała. Była taką grą, która była ok, ale nie była niczym specjalnym i myślę, że przez to właśnie ten tytuł gdzieś tam sobie zaginął. I sobie istnieje dzisiaj w pamięci pewnie niewielu z Was. Natomiast jeżeli jesteście za bardzo weseli, macie za dobre humory, polecam The Darkness. Fantastycznie potrafi zdołować, tak stłamsić Was i tak wdeptać w ziemię, bo jest naprawdę ciężki, mega ciężki tytuł, ale to jest właściwie jego zaleta. I muszę przyznać, że dzisiaj mocno doceniłem tą grę i o wiele bardziej mi się podobała niż kiedyś. Pomimo że grafika jest dosyć kiepska i to wygląda dosyć brzydko, to i tak wydaje mi się, że The Darkness broni się fantastycznym klimatem, takim bardzo ciężkim do przyrównania do jakiejś innej gry. Mógłbym powiedzieć, że właśnie Riddick ma podobny klimat, ale tam jest troszkę to bardziej rozrywkowe zrobione. Tutaj to jest naprawdę taki ciężki, nie ma miejsca na uśmiech, jest po prostu ciężko jak górnik tam, czy tam jakiś pracownik fabryki azbestu, gdzieś tam na Dolnym Śląsku, który ma 10 dzieci, mieszka w jakiejś suterenie, pije alkohol, jest alkoholikiem, podpadł jakimś menelom, wszyscy go biją, żona go zdradza, dzieci umierają na jakiś syfilis czy na coś i on tam żyje w tym i to jest taki, wiecie, właśnie tutaj nakreśliłem Wam scenariusz polskiego filmu, który mógłby zawalczyć o jakieś polskie nagrody.
Mam nadzieję, że Patryk Wega ogląda i sobie weźmie ten pomysł. To jest taki właśnie ciężki klimat. No. Także wracając do tematu, polecam. The Darkness jest naprawdę fajnym tytułem, on się brzydko zestarzał, ale nadal ma tą ciężki klimat i fabularnie też nie jest może jakiś super, bo raczej podąża tymi tropami komiksu. Jeszcze jedna rzecz, która jest fajna, to to, że autorzy zamieścili mnóstwo różnych takich znajdziek w postaci jakichś tam całych numerów komiksów, których możemy sobie poczytać, oczywiście takich cyfrowych, także bardzo miły dodatek, tak? No dobra, tak czy tak polecam, bo to nadal fajna gra, aczkolwiek mocno depresyjna, także jeżeli macie zbyt dobry humor, polecam na dobry humor zagrać sobie w The Darkness. Jeżeli macie depresję, to starajcie się nie grać, bo może się to źle skończyć. Ok, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.